Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Osoby aktywne, biegające, uprawiające jakieś sporty, jeżdżące na rowerze w lecie są narażone na dużą utratę wody, soli mineralnych, w ogóle mikroelementów. W tym celu pijemy różnego rodzaju izotoniki, napoje energetyzujące, ale szybko się kończą. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić własny izotonik i napój energetyczny na bazie herbaty. Myślę, że Was to zainteresuje. Czym właściwie jest napój izotoniczny? No wiadomo, jest to coś, co pijemy w czasie długotrwałego wysiłku fizycznego. Chodzi o długodystansowe biegi, jazdę na rowerze. Coś, co sprawia, że wypociliśmy wodę, sole mineralne, no i spaliliśmy węglowodany jako pożywkę dla naszych mięśni. Brakuje nam tych substancji, więc pijemy izotonik, który ma nas nawodnić i dostarczyć wszystkiego, co trzeba. Tutaj samo słowo izotoniczny napój odnosi się do równowagi osmotycznej pomiędzy naszymi komórkami a płynem, który spożywamy. Jest to coś na kształt płynu fizjologicznego, soli fizjologicznej. Ciekawostka, którą znalazłem, ma to mniej więcej stężenie wody morskiej. Chodzi o zawartość soli w wodzie, co niby nasze komórki pamiętają jeszcze z praoceanu, zanim to się wyewoluowało życie. Jakoby jest to stężenie soli, które wtedy tam panowało. Stąd możecie często w aptekach znaleźć na przykład różnego rodzaju sól morską do przepłukiwania oczu, nosa, czy tam różnych rzeczy. No i to samo się podaje w kroplówkach właśnie. Jest to zwyczajny roztwór soli w wodzie. Dlaczego ważna jest ta osmotyczność? Jeżeli wypijemy coś, co zawiera za dużo soli, w naszym żołądku jest zbyt wielkie stężenie i nasze komórki próbują zrównoważyć to. Krótko mówiąc, przepuszczają wodę w niewłaściwą stronę, aby rozrzedzić ten roztwór w naszym żołądku. Efekt jest odwrotny, odwadniamy się. Musi być wszystko właściwie wyliczone, żeby zachowana była właśnie ta równowaga, żeby nas to nawodniło, no i odżywiło. W składzie takiego izotoniku w praktyce powinna być przede wszystkim woda, odpowiednia ilość soli i odpowiednia ilość glukozy. Dlaczego glukozy? No jest to węglowodan, który szybko się wchłania i szybko daje efekt. Od razu dostarcza nam energii, w odróżnieniu od białego cukru, czyli sacharozy, która jest mniej zdrowa, no i wolniej się wchłania. Jest to zdrowsza opcja. Możecie sobie kupić w ogóle glukozę bez problemu, w sklepach znajdowana jest. My zastosujemy miód, ponieważ moim zdaniem jest smaczniejszy niż czysta glukoza. Poza tym zawiera różne substancje, które pozytywnie wpływają na nasze ciało, co wiadomo. No i w 95% składa się właśnie z czystej glukozy, która łatwo się przyswaja. No i użyjemy herbaty, żeby był to herbaciany izotonik, ponieważ herbatę lubimy. Jak zauważyliście, w sklepach, gdy kupujecie sobie izotonik, nigdy to nie jest po prostu woda z solą, tylko zawsze jest to kolorowe, smakowe, z witaminami, nie wiadomo co. Można dodawać różne rzeczy, ale ważne, żeby wyliczyć tę osmotyczność. Każdy dodatek ma osobno inaczej osmotyczność, która wpływa na to, jak właśnie działa to na nasze komórki. Stąd to, co my zaprezentujemy, jest już policzone na bazie właśnie odpowiedniej ilości herbaty, która dzięki kofeinie, no i mikroelementom, różnego rodzaju przeciwutleniaczom i witaminom ma moim zdaniem właściwości odżywiające i tonizujące, co świetnie się komponuje. Do przygotowania herbacianego izotoniku będzie nam potrzebna przede wszystkim herbata. My polecamy herbatę Sencha Satsume, japońską zieloną. Na tej najbardziej nam smakuje i tak mamy wszystko wyliczone, jak należy przy tej. Poza tym sól, pół grama aż, miód 25 gramów i woda ciepła do zaparzenia herbaty oraz zimna, żeby uzupełnić do żądanej objętości. A objętość, jaką przygotujemy, to będzie pół litra, czyli 500 ml. Połowa tego to będzie właśnie sencha. Musimy w 250 ml zaparzyć około 6-7 gramów tej herbaty. Temperatura wody to już jak lubicie. Najbardziej polecam 60-70 stopni Celsjusza. Ja osobiście wolę chłodniej nieco parzoną, 60-65. Trzymamy, zaparzamy około pół minuty do minuty. To też kwestia gustu. Aż takiego wpływu na sam izotonik to nie będzie miało. Ale no ja tak parzę raczej minutkę, 60 stopni. To moja ulubiona proporcja. Później przecedzamy, dodajemy sól, miód. Póki jeszcze w miarę ciepłe, rozpuszczamy to wygodnie. I dopełniamy zimną wodą właśnie do pół litra. Izotonik gotowy, przelany do wygodnej butelki. Nic, tylko brać w plener. Sprawdźmy, jak smakuje.
No bardzo dobre, jak na posoloną herbatę, naprawdę super. Uważam, że smaczniejsze niż takie kupne izotoniki, bo no, smak herbaty w zwykłym izotoniku ze sklepu nie znajdziecie tego, a tutaj ulubiona herbata, słonawe. Rzeczywiście czuć sól, ale nie jest to jak przesolona zupa. Naprawdę spokojnie można to pić, takie przyprawione po prostu. Nie przeszkadza zupełnie ilość soli. No miodek, przyjemnie, słodkie, miodowate, jeśli ktoś lubi miód, wyśmienite. Naprawdę polecam, no, dla smaku również, ale wiadomo to, izotonik, więc bardziej ma działać niż smakować, a przy okazji smakuje. Napój energetyzujący, w odróżnieniu od napoju izotonicznego, nie musi mieć wyliczonej osmotyczności i różnych jakichś proporcji. Tutaj przede wszystkim bardzo duża ilość kofeiny, cukru oraz tauryna, które mają nas pobudzić w czasie krótkotrwałego wysiłku fizycznego lub wysiłku intelektualnego, jakichś trudnych zadań pamięciowych, nauki, długiej jazdy samochodem, coś, gdzie musimy być skupieni. Wypijamy taki napój i pobudza nas to. Tutaj, tak jak mówię, no, kofeina w dużej ilości, około, tak wśród tych wiodących energetyków na rynku, około 33 mg na 100 ml. Ogromna ilość cukru, który daje nam taki zastrzyk energetyczny, do 11 gramów nawet na 100 ml. No i tauryna, która właściwie nie do końca ma potwierdzone działanie naukowe. Jest to popularne wśród osób, powiedzmy, budujących swoją muskulaturę. Jakoby przypisuje się jej działanie oczyszczające mięśnie z produktów przemiany materii, czyli taki detoks. Pozwala regenerować się, powiedzmy, szybciej, no i wspomaga działanie kofeiny. To akurat jest potwierdzone. My tej tauryny nie użyjemy. Użyjemy właśnie dużej ilości kofeiny i dużej ilości cukru. Pamiętajcie tylko, że z energetykami nie należy przesadzać i trzeba uważać też, kiedy się to pije. Nie jest to napój gaszący pragnienie, tylko rzecz, którą pijemy w konkretnej sytuacji, kiedy jest to nam naprawdę potrzebne. Wiele osób przesadza z tą kofeiną, z tym cukrem. Tutaj nie powinny tego pić dzieci. Stężenie cukru i kofeiny jest zdecydowanie niezdrowe. No i przede wszystkim nie należy tego łączyć z alkoholem, na co kiedyś była moda. Daje to takie pozorne uczucie trzeźwości, przez co możemy zatruć się w ogóle alkoholem, ale poza tym w kontakcie z alkoholem powstają substancje, które zaburzają pracę naszego ciała. Przede wszystkim się odwadniamy, zmienia się tętno, może to obciążyć nadmiernie nasz układ krwionośny, serce, dochodzi nawet do różnego rodzaju wypadków. Stąd ostrożnie, zwłaszcza z alkoholem, nie mieszamy. Niemniej taki energetyk na pewno przyjemniej jest przygotować samemu. Wiemy, co w nim jest. Tutaj w tych kupowanych mamy wszystko. Są gazowane, smaki owoców, przeróżne dodatki, no i przede wszystkim kwasek cytrynowy. My użyjemy cytryny, ponieważ zrobimy nasz energetyk na bazie herbaty matcha. Ona jest bardzo bogata w kofeinę, będzie jej tam dość dużo. Poza tym znów użyjemy miodu, który zawiera glukozę łatwo przyswajalną. No i żeby było to wypijalne, zamiast kwasku cytrynowego dodamy soku z cytryny, który również ma wbrew pozorom dużo cukru, a on sprawi, że będziemy w stanie to w ogóle przełknąć, bo będzie przesadnie słodkie. W tym samym celu właśnie dodaje się do napojów różnego rodzaju tego kwasku cytrynowego, żeby zabić ilość cukru, którą wypijamy w ten sposób. Napój energetyczny polecamy przede wszystkim osobom, które mają przed sobą długą podróż samochodową. Często wtedy sięgamy właśnie po różnego rodzaju energetyki. Łatwo to przygotować na drogę. Zrobimy 250 ml, bo aż tyle tego nie potrzebują. Przygotujemy sobie tutaj na bazie matchy japońskiej, czyli zielonej sproszkowanej herbaty, która ma bardzo dużo kofeiny. Potrzebujemy jej 2,5 grama. Do jej zaparzenia potrzebna nam jest woda w temperaturze około 80 stopni. Dodamy glukozę, czyli jak poprzednio miód pszczeli, 25 gramów i sok z połowy cytryny, czyli no, tak jak znalazłem, cała cytryna ma około 40-50 ml soku. Tu pamiętajmy, że również jest sporo cukru w cytrynie wbrew pozorom, więc bardzo dobrze się to zgra. No i coś, czym to wygodnie rozprowadzimy. Mamy tu taki spieniacz wesoły, myślę, że będzie wygodnie. Tak przygotowany napój energetyzujący zawiera około 30 mg kofeiny na każde 100 ml, a tutaj mamy 250, plus 11 około gramów cukru, glukozy łatwo przyswajalnej. Myślę, że powinno dać intensywnego kopa, poza tym witaminki z cytrynki. Bardzo dobre, nawet zaskakująco dobre. Połączenie cytryny z miodem idealnie.
Maczy jest tutaj znacznie więcej niż normalnie się używa na tę ilość wody, przez co smak jest bardzo intensywny. Genialny energetyk. Polecam, świetna alternatywa. A Wy jakie macie swoje ulubione metody nawodnienia się i pobudzenia w letnie upały, w drodze na wakacje czy w czasie letniej aktywności fizycznej? Może macie jakieś swoje ulubione przepisy? Jesteśmy ich bardzo ciekawi. Piszcie do nas i do zobaczenia na czajnikowy.pl. Say you're looking for promotion, shit, that's your promotion. Promotion, shit, don't stop. Go get it now, don't stop. You gotta keep on pushing till you reach the top. Stay in perpetual motion, perpetual motion, perpetual motion. Now what's an idea if you